Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Hongkongu. No i u nas jednak nie będzie też jakiegoś zwiedzania, przynajmniej na razie. Jedziemy jeszcze raz do lekarza. Marikę trzeba jeszcze raz zbadać. Wczoraj myślałem, że płuca wypluje. Jedziemy autobusem piętrowym, poszliśmy na górę i patrzcie, takie widoki. Piękna pogoda dzisiaj. Jesteśmy już w przychodni i no właśnie, problemy. Weszliśmy od lekarza, jest siatka leków. Musimy też zjeść jeszcze jakieś śniadanie. I patrzcie, no to jest taka chińszczyzna, jaką znamy z tych bufetów w Europie. No zaraz coś spróbujemy. Pani już nałożyła nam ryżu. Bierzemy sobie coś takiego, bo można dwie opcje wziąć. Taka porcja $35, to jest jakieś 16 zł. Marika ma spaghetti jakieś, to jest 30, tylko $1 więcej Mariki, to 50 groszy więcej powiedzmy. Ale żeby nie było, że nic nie zobaczymy w tym Hongkongu, postanowiliśmy, że pojedziemy na jeszcze jedno miejsce. Jesteśmy przy stacji metro, a metro się nazywa Yumatei. Tak, kojarzy mi się ta stacja. A dokładnie, jak źle powiedziałem, no to tak się nazywa. Kupujemy karty, płacimy gotówką, bo gotówki nawybieraliśmy i w sumie trochę za dużo wybraliśmy, więc trzeba gotówę wydawać, bo tutaj wszędzie można kartą. Tutaj nie tylko jest jedna linia, są dwie. Jest czerwona, która jedzie na wyspę Hongkong, a my musimy jechać jeszcze niżej, na zieloną. Jest i nasze metro. Poniedziałek, godzina 12, a w metro można znaleźć miejsce siedzące. Nie najgorzej na tej linii, zielona. Wysiedliśmy na stacji Choi Hung. O proszę, jakie posągi na stacji metro. Jakieś baletnice chińskie, ale to mężczyźni. Przyjechaliśmy tutaj na tą stację, dosłownie 100 metrów od stacji jest najsłynniejsze boisko do koszykówki w Hongkongu. A dlaczego, to zaraz wam pokażemy i też sami jesteśmy ciekawi. I co ciekawe, zobaczcie. Tutaj jest parking samochodów, my musimy iść na górę. Jesteśmy na pierwszym piętrze, tutaj też samochody, jest nawet. Musimy iść jeszcze wyżej i jesteśmy już na samej górze. I tak, tutaj jest to boisko. Kolorowe. To taka miejscówka jest instagramowa. Ładne zdjęcia tutaj wychodzą na tle tych budynków. Zresztą widać już, proszę bardzo, dziewczyny sobie robią zdjęcia. Tutaj tak samo. Same boisko, jakoś nic szczególnego. Fajne, kolorowe, też mało się spotyka takie. Ale chodzi o te właśnie zdjęcia tutaj na tle tych budynków. Te budynki już wam pokazywaliśmy ostatnio. Te mieszkania są bardzo małe i jak się robi te zdjęcia, no to te zdjęcia fajnie wychodzą właśnie na Instagram. Jak ktoś jest taki, kto lubi takie zdjęcia, no to jak najbardziej takie miejscówki. Podoba mi się bardzo ta koncepcja boiska na parkingu, na dachu. Jak widzicie, tutaj sporo ludzi sobie robi zdjęcia. No taka godzina jest, wiecie, środek tygodnia, poniedziałek. Ale jest taka godzina, że większość ludzi albo w pracy, albo w szkole, a mimo wszystko gdzieś tu ktoś przychodzi, cały czas sobie robi zdjęcia. I podejrzewam, że w tych blokach, bo te mieszkania są bardzo małe, z jednej, z drugiej, z trzeciej, tam z czwartej, mnóstwo ludzi tutaj mieszka. A tych boisk jest raz, dwa do kosza i 2 do takiej siatkonogi, mi się wydaje, tej właśnie, wiecie, jak oni tam grają sobie chińskie. Daj! Za 3! Przy samym boisku i na tym osiedlu jest szkoła katolicka. Miejscówka okazała się instagramowa, ale spędziliśmy tam bardzo dużo czasu, bo fajnie było, słońce świeciło, porelaksowaliśmy się, pograliśmy trochę w kosza nawet. Ja to chyba jestem człowiek słońca, bo dzisiaj odżyłam, mimo że głos nie wrócił rano, jeszcze mnie ten kaszel męczył, ale pierwszy dzień rano bez temperatury, no i czuję się po prostu jak słońce świeci od razu lepiej, aż chce mi się dzisiaj chodzić. Idziemy dalej, bo dosłownie 15 minut od tego boiska jest świątynia.
Tutaj widzę, że się coś zaczyna. Tam też widzę jakieś budynki, ale tu jeszcze jakieś prace wykonują, więc do końca nie widzimy tego. Te wieżowce na tych wzgórzach robią piękny kontrast, a my już jesteśmy przy świątyni, idziemy do środka. Zgadnij, ile dostaniesz kary, jak będziesz karmił ptaki. 10 000 dolarów. Hongkoński? 5. A, to Czyli przestrzeliłem. jakieś 2,5, no trochę mniej, 1000 złotych. To są te budynki, o których Wam wspomniałem, a w środku, no podejrzewam, że ta świątynia to ma tutaj, no nie wiem, kilkaset lat, tak bym obstawiał przynajmniej, bo takie świątynie tak wiekowo wyglądają. A z tyłu, patrzcie, no zabudowa niezła. Wchodzimy już do środka i co się okazało, że nie ma kilkaset lat, tylko w 1934, jak dobrze pamiętam, Zgadza została się. zbudowana, a w latach 90. została odbudowana. Pięknie wygląda. Czysto, ogrody, drzewka bonsai i to takie podejrzewam, że też mają sporo lat. Już nie będę strzelał ile. W basenach widzimy lilie, ale rybek no nie widać. Takie malutkie pływają tam z tamtej strony. Tutaj Ale- też ważkę Tak, widać. ale większych rybek faktycznie nie widać. Liczyłam na duże karpie. Ja też myślałem, że będą karpie, bo to dość popularne w takich stawikach z tej strony. No też nie widać jakichś większych ryb. Ja jestem zachwycona za tą zielonią tutaj. Otaczają nas dookoła te budynki, taka betonoza Hongkongu. A tutaj pięknie zielono, spokój, ptaszki ćwierkają. Trochę słychać autostrady, ale nie tak bardzo, jak mogłoby się to wydawać. Fajnie sobie wybrały te siostry miejsce na zakon. Tam jest wejście i można wejść na ogrody, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest zamknięte od 12. Odbywa się jakaś ceremonia, no i niestety, tak trafiliśmy. Piękne drewniane drzwi, duże. Widać, że w takim właśnie starym chińskim stylu zrobione. O, wychodzimy. Tu też są jakieś ogrody z tej strony. I patrzcie, te wieżowce, o których Wam mówiliśmy cały czas. Wyczytaliśmy, że ta świątynia, co ciekawe, została zbudowana dla buddyjskich zakonnic. Normalnie buddyści kojarzą nam się z mnichami, przynajmniej tak w Tajlandii, a nie koniecznie z zakonnicami. Okazało się, że z przodu, przed tą świątynią, jeszcze jest dość spory ogród. Jest też ochrona, pilnują, wiadomo, żeby tutaj nie dotykać, nie robić różnych rzeczy. To się nazywają dopiero Ja. karpie. To te japońskie, tak mi się wydaje. Takich wielkich to my chyba nie widzieliśmy. W Tajlandii już były ogromne no w Thai. konkretne. Ale te niektóre to, no Kurde. jakie spasione, patrz, to jeden. Grubasy ładne. W tym całym kompleksie znalazło się jeszcze miejsce na restaurację. Kawiarnia może też jest, idziemy zobaczyć, czy mają kawę. Zamknięta ta restauracja. Tam nam jeszcze pani wytłumaczyła, gdzie można kawę kupić. To jest taka druga knajpa, w której można kupić coś do jedzenia czy do picia, ale spojrzeliśmy na tą maszynę do kawy i to taka jak od Nestle, więc rezygnujemy, idziemy dalej. Pochodziliśmy trochę, zwiedziliśmy cały ten ogród. Klasztoru niestety nie udało się, tak jak Marcin wspomniał, dzisiaj jest jakaś impreza zamknięta, jakieś religijne obchody, z tego co zrozumieliśmy, więc wychodzimy już, idziemy do kolejnego punktu, ale tutaj jest tak pięknie, tak spokojnie, cicho, muzyczka sobie gra, ludzie medytują, siedzą, czytają książkę, także spokojnie można by było tutaj spędzić pół dnia, jak nie cały. Jedna świątynia zaliczona, teraz mamy 20 minut do drugiej. Ogrody Nanyang są otwarte od 7 rano do 9 wieczorem, więc jeśli macie trochę wolnego czasu, to możecie spędzić go więcej niż my. Przechodzimy teraz obok tych wieżowców. Patrzcie, jak one wyglądają. No ogromne, trochę mi się z Dubajem to kojarzy. Po drodze też mijamy takie bloki. Zobaczcie, ile ludzi w tych blokach musi mieszkać. A tutaj obok kolejne wieżowce. Patrzymy, a panowie tutaj, pan i pani, sprzedają kasztany. Pani to znowu się zajmuje słodkimi ziemniakami, też pewnie prażone w tych kamykach. 20 minut spaceru i jesteśmy już pod inną świątynią. Idziemy do środka zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Podobno jak się dotknie tego smoka, to będzie się miało szczęście przez cały rok. Zaczynamy od środka. Pan nas wysłał do tego budynku. Tak wygląda ten kompleks cały.
To wygląda na główną świątynię w tym kompleksie. Pani wam pokazuje, że możemy wybrać Ten mi jakieś pasuje. szatę. Teraz Marcin staje, będzie miał robione zdjęcie i zobaczymy zaraz, jak będzie wyglądał. Musimy zdjęć. No też Marcin niepodobny do siebie. Ja zrobiłam to, mam wrażenie, że całkiem inaczej wyszło. So smart. To ja. No, czy jest podobieństwo? Pokażcie. No jakieś tam jest. Jakieś tam jest, no. Można nawet sobie w tym miejscu wydrukować kartkę, więc ja... Aha, tylko... Czy jest więcej? 2 tylko Nie, no widzę. idziesz teraz dalej Aha, i teraz wybierasz. okej. Czyli mogę sobie wybrać, co chcę. Tylko moja, jak kliknęłam, jakoś do tej pory Nie, to ja chcę tą. Nie O, widzę. ta mi się bardziej podoba. O, dobra. No i zobaczymy, Next. czy tobie wydrukuje. Możesz next dać, bo to nic nie zmienia. Okej, bierzemy to. Dobra, drukujemy. No i A, można zobaczymy. wydrukować. Okej. Właśnie ja Cyk. kliknęłam, żeby wydrukował i mi nie Cofnęło? wydrukował. Może nie ma papieru tam. Zaraz zobaczymy, czy ty będziesz miał. Jest, wyszła kartka. Pokaż. Go to the Buddhist garden. Piękna. Też chcę swoją. No to na tym. Jest i Mariki Thank kartka. you. Marika inny styl wybrała. Jesteśmy przed głównym wejściem do tej świątyni i patrzcie, to jest podobny widok. Jest świątynia, a dookoła miejska dżungla. To te bloki, które wam wcześniej pokazywałem, zdecydowanie inna świątynia. Jakbym miał ją teraz tak opisać na szybko, no to nie wiem, czy bym potrafił ją opisać. Tyle się tutaj dzieje. Jest coś tutaj wiszącego, są tu jakieś postacie, nawet nie wiem, kto to jest. To na pewno nie Budda. Tutaj ktoś, patrzcie, pali jakieś kadzidełka, ludzie się modlą. No dużo się dzieje w tej świątyni, na pewno. To, co na szybkości wyczytaliśmy, to to, że ta świątynia słynie z tego, że jak o coś poprosicie, to dostaniecie. Dlatego teraz nawet widzę, jak pani przed sobą rzuca monety. No, pewnie prosi o pieniądze, albo żeby być bogato. Tutaj możecie sobie kupić takie kadzidełka właśnie. No i wtedy widziałem, że oni to odpalają, modlą się z tym. Który wypadnie pierwszy numerek, wtedy będzie przepowiednia ze szczęściem. Trzeba dobrze pomiksować. U mnie wychodzi 55. O, który pierwszy? 94 u mnie. Zaraz idziemy sprawdzić, co to znaczy 94. Musisz bardziej przechylić, Mari. O. Ten był pierwszy. Ten? Tak. 32. Do głównej świątyni widzę, że się nie da wejść, bo nikogo tam nie ma. Ochrona zresztą stoi tutaj i pilnują. Po drodze mijaliśmy kilka wejść, to było zamknięte. Nie wiem, czy coś dzisiaj też w tej świątyni się odbywa. Piękny kamień, jakiś napis też jest po chińsku, ale tu jest wejście. Wydaje mi się, że też jest wejście na ogrody. I też jest pięknie, też są jakieś ryby są. Nie widzę ryb, widzę pieniądze ludzie wrzucają, też pewnie na szczęście. Z drugiej strony to te same oczko, bo jesteśmy na moście. Piękne kolory. Nie wiem, co oni mają właśnie z takimi postaciami, którą tutaj widzicie. Tutaj widać, że ludzie rzucają pieniądze na szczęście. Kto trafi, to może szczęście się spełnia. Są ryby, pełno tutaj. karpi. Z tej strony też zobacz. Piękno. No to z tej strony zobacz. Z tej Więcej? strony zobacz, ile jest. Ktoś rzucił jakieś jedzenie, dlatego one wszystkie tam podpłynęły. I wszystko jasne, ta maszyna to jest do kupowania właśnie jedzenia, pożywienia dla tych rybek i ludzie sypią im tutaj, dlatego one takie upasione. Kolejne karpie, też kolorowe i patrzcie, wodospad sobie zrobili na takiej skałce. Jesteśmy już po zwiedzaniu tej drugiej świątyni i moim zdaniem ta pierwsza bardziej mi się podobała. Wizualnie. Wiadomo, inne kultury, inne świątynie. Ja czuję jakąś taką bardziej powiązanie z tą pierwszą przez muzykę, taki spokój, że po prostu idziecie, medytacja. Tutaj znowu jest dużo ludzi i całkowicie inna kultura, no ale to takie jest zderzenie po prostu buddyzmu z chińską kulturą, to są dwa różne światy. A my już jesteśmy na stacji metro, powoli będziemy wracać do nas do hotelu. Tym razem drukujemy sobie bilety, albo takie karty dostaliśmy, to nie właśnie, nie wydrukowane, tak, nie w okienku. Bo my dzisiaj i wczoraj wszystko gotówką, bo chcemy wydać jak najwięcej gotówki. Tyle Marcin wybrał, rozpędził się. Znaczy wybrałem dobrze, tylko później na pierwsze 2 dni płaciłem kartą, mówię, braknie, no i zostanie. Dzisiaj szybciutko te pociągi podjeżdżają. Wychodzimy już z metra, ale to jeszcze nie koniec, musimy się przesiąść na inną linię. Ale super, bo od razu podjechał. Shimsa-Tsue, jesteśmy, 3 przystanki i na naszej stacji już wysiadamy i czas coś zjeść.
Przyszliśmy do polecanej restauracji na zupę i to raczej będzie nasz ostatni posiłek na mieście. Jest już nasza zupa, ja mam wołowinę, pierożki, w środku jest mięso z wieprzowiny, a Marika ma to samo, tylko bez wołowiny. Dokładnie tak, ale to przypomina mi polskiego pieroga. Tak, tylko trochę konkretne. więcej ciasta teraz. Jak, Mari, oceniasz te wontony? Bo to ponoć jedna z lepszych miejscówek do Dobre. spróbowania tych wontonów Dobre i mi zupy. bardzo smakowało. Tak, my wzięliśmy sobie z pierożkami, nie wzięliśmy z tych, z czego ta pani najbardziej słynie, bo pani robi najsłynniejsze z wieprzowiną i w środek wsadza krewetki. I Tak. tam jest jeszcze jakieś zioło. To jest A- pierwsza taka tutaj knajpa, w której to jedliśmy. Zawsze wontony były z jednym gatunkiem mięsa. A tak, tutaj ciekawe połączenie mięso i krewetka w środku. Raz próbowaliśmy, raz mi Paula przyniosła, jak byłam chora, bardzo dziękuję, do pokoju. Ale no nie do końca to połączenie krewetka i mięso do mnie przemawia. A ja znowu, wydaje mi się, że lepszą zupę jadłem wczoraj z tym mięsem i tego mięsa było sporo. I ta wołowina była taka rozpadająca się. A dla mnie wywar tutaj pierwsza klasa. Z racji tego, że wyjeżdżamy już z Hongkongu i wracamy do Polski, więc postanowiliśmy, że bierzemy jakieś pamiątki. Magnesiki oczywiście wlecą. My już spakowani, plecaki założone. My przedłużyliśmy sobie pokój o kilka godzin. Zapłaciliśmy za to ekstra stówę. To jeszcze przemiła pani, która sprząta w tym hotelu z Filipin. Pozdrawiamy. Nie uwierzycie, poznajecie tego chłopaka? No pewnie nie, bo nie było dużo nagrań z tego. Siedzieliśmy w więzieniu z nim w Meksyku. A on mówi, siedzieliśmy razem, pamiętacie? Opuszczamy już nasz ten świetny budynek indyjsko-afrykański. Przyjemnie tutaj, coś się dzieje cały czas. A, kasa jeszcze, dobra, muszę kasę wymienić. Za dużo pieniędzy nam zostało, więc wymieniamy to jeszcze na dolary, najbezpieczniej, bo dolary można wszędzie wymienić. Postanowiliśmy, że jedziemy autobusem, więc musimy iść na stację. Mari, w drugą stronę! Jak Tak, tą drugą? musimy iść w tamtą stronę. To jest też dobre, jak wszyscy się ustawiają w kolejce do autobusu. Nie ma tak, że się pchają ludzie, tylko jeden za drugim, widzicie? Jeden autobus podjechał, ci czekają na inny. Teraz nie wiem, czy zobaczycie, ale dopiero to widzimy, jest rozpisane. Autobusy są, w jakiej linii się powinno stać. O, tutaj jest, widzicie? A21 i tu jest linia w razie co, że stoicie w rzędzie. Podjechał już nasz autobus A21 i jeździ na lotnisko. Siedzimy teraz na najlepszych siedzeniach, czyli na samej górze i to z przodu. Zobaczcie, jaki widok na Hongkong. Godzina i 5 minutek jesteśmy na lotnisku. Fajna trasa, przyjemna i też niedużo, bo kosztuje 16 zł przejazd z centrum aż na lotnisko. Jesteśmy już w środku, piękne, duże lotnisko, takie przejrzyste. Ale my nie musimy iść na bramki, nie oddajemy naszych plecaków, bo mamy podręczne tylko dzisiaj. Jesteśmy jeszcze przy obsłudze tutaj i dowiadujemy się, czy są nasze buty w ogóle, bo lecimy w klapeczkach, bo ja zostawiłem w samolocie, jak leciliśmy z Filipin do Hongkongu, buty nasze, więc spróbujemy znaleźć je na lotnisku tutaj, bo może ktoś znalazł je w samolocie i przyniósł je tutaj. Pan z informacji wysłał nas w to miejsce, więc Mari już tutaj dopytuje. Wysłali nas jeszcze w inne miejsce, gdzie tutaj nie przychodzą w ogóle podróżni, tylko właśnie tacy jak my, którzy czegoś szukają. Jeszcze takim korytarzem musimy iść, końca nie widać. Ale jaja, musieliśmy zjechać jeszcze niżej. No i tu jakieś są niby budynki naprzeciwko, ale no ciężko to znaleźć, bo tu nic nie oznaczone jest w taki sposób. Ja dalej nie mogłem tym wózeczkiem wjechać, zostałem z walizkami. Marika poszła, bo ten budynek jest gdzieś tutaj przede mną, więc Marika poszła poszukać tego pokoju i zapytać, czy tam są nasze buty. I jak? Nie pytajcie, wy też nie pytajcie. Jakbyście coś zgubili, to naprawdę ten budynek to jest jak budynek widmo. Weszłam tam, pani siedziała na ochronie, spojrzała dokąd chce iść. Mówi drugie piętro. Obchodzę drugie piętro, w ogóle tego pokoju nie ma. Wszystko pozamykane. Światła wyłączone. Jakieś takie przyciemnione tylko są. Ja mówię, gdzie ja mam tutaj iść? I robię zdjęcie i przypadkiem, o patrzę, dzwonek jest. Zadzwoniłam
i pan dopiero, wszystkie drzwi były pozamykane, i pan dopiero wyszedł, ale nie z Cebu Pacific, tylko z jakiegoś innego biura i mówi, tak, to tutaj. Ja mówię, super. Patrzy tam, wklepał ten numer lotu, mówi, no my tu nic nie mamy, ale to idź do Cebu Pacific. Ale więcej nic nie powiedział, a nie, możesz napisać do Cebu Pacific, nie pójść. Więc wychodzi na to, że buty przepadły. Jak przylecicie do Hongkongu i nie będziecie mieli pieniędzy, to pamiętajcie, że na lotnisku jest bankomat HSBC i on nie pobiera prowizji za wybieranie pieniędzy, więc nie martwcie się, wybierzcie sobie na lotnisku. Jesteśmy już po odprawie, szybko poszło. Gdzie ty, Mari? Jesteś Tu jestem, dosłownie, tu. O! dosłownie 2 minuty. O, No, są nasi znajomi. Są nasi znajomi, idziemy do saloniku. Dobry kawałek trzeba było przejść, ale już jesteśmy pod salonikiem. Tak się nazywa nasz salonik na dzisiaj. Dajemy naszą kartę, o, plus 1 gość. Tak wygląda ten salonik, zaraz Was oprowadzę, ale co najlepsze, patrzcie na ten bar na środku. Pięknie zrobiony, dość spory wybór. Na świeżo robią drinki, można też zimnego piwa się napić z nalewaka. Sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi od strony kuchni. Jest jakaś szyna, sery, można sobie zrobić jakąś sałatkę. Tu widzę jakaś sałatka ziemniaczana, no tak na zdrowo, te zdrowe rzeczy całkiem. O, to dla Mariki, spring rollsy. A tutaj, co tu będzie? Coś zapiekane z serem. A to ładnie wygląda. Jakiś sos, do spróbowania oczywiście wszystko. Tu mamy też jakieś mięso, wygląda mi to na jakąś wołowinkę. Tutaj też, kary jakieś, ale ładnie pachnie. To ja już tutaj się będę zajadał. Tutaj po włosku. Co my tu jeszcze mamy? Jakąś zupę pewnie. Tak, zupa jakaś, taka, której nie jadam. Ta też ładnie wygląda. Także bardzo mi się podoba tutaj. A tu pewnie pierożki. Jakieś bułeczki. Piękna sprawa. Tutaj, to też dobre, filipińskie. Zamawiamy drineczki. Normalna cola, Mari, tak? Oczywiście, Mari bez lodu na gardło, tak, żeby gardło było zdrowe. Zamawiamy drinki, poprosiliśmy od razu, żeby pan nalał po podwójnej lufie, czyli tak konkretnie. Jeszcze butelka nam się skończyła. A ja jak zobaczyłem indyjskie kary, tym razem warzywa, no to od razu sobie nałożyłem. Wychodzimy już z tego pięknego saloniku. Sernik mają pyszny, ja dawno sernika nie jadłem, także smakowałem dzisiaj sernik. Idziemy już trochę spóźnieni, w sumie nawet mógłbym powiedzieć, jesteśmy, jeszcze winda nam przyjechała. Na szczęście daleko nie musimy iść, salonik był na 23, tu jest 25, a nasz lot jest 28, czyli już tam. Dosłownie 2 minuty i będziemy pod bramką. Okazało się, że jeszcze spora kolejka pod naszą bramką. Wpuszczają, ale oni puszczają tak sektorami. A, B, C, D, czy tam 1, 2, 3, 4. My mamy 5. Tu jeszcze panie robią jakiegoś TikToka. Także my wracamy jeszcze po jednego drinka do saloniku. No i wróciliśmy, no i jest drineczek, leje się teraz jeszcze Aperol. Marcin przechodzi przez bramkę, pani kazała mu się śmiać. Pije brawo, udało się. No niestety, tymi drzwiami nie wchodzimy, wchodzimy normalnymi drzwiami. My wchodzimy ekonomiczno, jak zawsze. Dawaj. Idę. Wcześniej leciliśmy Air France'em, a teraz lecimy KLM-em. My już ruszyliśmy od bramki i teraz pani stewardesa powiedziała, że będziemy lecieć 13 godzin i 15 minut. No to dość długi lot, dość długi. Dość długi, dokładnie. Ale mam nadzieję, że będzie cały przespany, bo lecimy w nocy. Jest 23:25, ruszamy. Nie będzie cały przespany, bo jeszcze czeka nas kolacja, a później śniadanie. Ale lądujemy? czasami jest tak, że przysypiamy. No nie, ja tak myślę, że po kolacji wypiję jakieś winko i idę spać. Ale też lądujemy o 6, więc myślę, że o 4 będzie jakaś pobudka, 4:30 śniadanie. Tak? No, myślę, że tak. Ja myślałam, że trochę później dolatujemy. No tam 6, a później mamy przesiadkę chyba ze 3,5 godziny, no i później Warszawka. It's like a wildfire. Our force I can't contain. It takes me high. I'm lost in the heat 'cause your body's set. Your love, it's like a wildfire. My heart's on fire as I hold you close. Dosłownie 20 minut po starcie dostaliśmy po butelce wody. Ile jest tej wody? Taka półlitrowa. Tak, pół litra, więc super, nie trzeba będzie chodzić. Do tego taka chusteczka i słuchawki. Mari, jak lecieliśmy Air France'em, przy kupnie biletów zamówiła sobie wegetariańskie jedzenie. I tutaj widzę papryka, ryż, fasola, czyli takie meksykańskie danie bardziej. A ja czekam na mięsne danie. A do tego jest jakaś sałatka i owoce. A to? Balsamico. Jakiś sos do sałatki. No do smacznego, Mari.
Steward przyniósł moje jedzenie, jeszcze nie rozdawali jedzenia, ale że Marika miała specjalne jedzenie i koleżanka też miała specjalne jedzenie. Także pan mówi, widziałem, że jesteś głodny i żebyś nie siedział sam, także ja też mam jedzenie, tylko mówię wam, ja mam kurczaka z ryżem i marcheweczkami. A jak tam twój Mari, ryżyk z warzywami? Ja za dużo w ogóle nie czuję smaków teraz przez chorobę, więc dla mnie wszystko jest jałowe. Wszystko, czego nie jem, to jedynie czuję kwaśne, gorzkie i słodkie, te 3 smaki. Ale ja spróbowałem twoje, jest jałowe. To jest fajne w KLM-ie, że na końcu jest taki barek, są napoje, jest woda, można coś zjeść, można coś się napić, są jakieś przykąski, ciasteczka, także jak jesteście głodni, no to idźcie na tył. Musimy odpalać drugą latarkę w telefonie, bo światła nie działają tutaj u góry, w ogóle mapa nie działa, coś im się z systemem powaliło. Internetu też nie ma, bo można by było sobie tam poużywać trochę, więc coś tutaj nie gra im dzisiaj w tym Dreamku. Restartowali już 2 razy system i nadal nic. No najgorsza to ta mapa, bo fajnie widzieć, kiedy, w jakim miejscu się jest, kiedy się Tak. doleci, a tutaj nic niestety nie pokazuje. Mari włączyła stoper, to chociaż wiemy ile już lecimy i ile nam zostało. Tak, po niespełna 11 godzinach przynieśli te już specjalne posiłki. No i tym razem nie dostałam jako pierwsza, bo mnie zapomnieli chyba, że to było wegetariańskie zamawiane. Ale jak patrzę tak u pani, to Nawet jednej łyżki chyba nie całej nie zjadła i zostawiła, więc cieszę się i mam nadzieję, że to normalne danie będzie trochę może lepsze. jakieś naleśniki dostaniesz normalnie. No, choć myślę, że będzie jajecznica ta no, w normalnym. Choć jak tutaj był ryż, a co miałeś na pierwsze? Miałeś ryż? Z kurczakiem, Co ja czy miałem? co to było? Kurczak był, tak. W ogóle Marcina było lepsze, dostał ciasto, Tak. a ja... Superacki ja serniczek owoce. był dobry. Jak startowaliśmy, to kapitan mówił, że będziemy lecieć 13 godzin 15 minut, więc już niespełna 2 godziny. O. Jest już nasze śniadanie. Ja mam jajka w sosie pomidorowym, jakieś widzę tutaj ziemniaki. Są owoce, bułeczka, jogurt, do tego kawa, a Marika, tak jak chciała, ma naleśniki. Jest. Dżem też ładnie wygląda. I do tego serek, jogurt jakiś i bułeczka, masełko, sztućce. Śniadanie zjedzone, to teraz czas na Rozrywkę. gierki i rozrywkę. U mnie Angry Birds, a u Marcina co to za gra? Grałem w inno, w znajdywanie takich przedmiotów, a teraz jakie takie Tetris albo jakieś piłeczki. Światła już zgaszone, wygląda na to, że podchodzimy do lądowania. Jesteśmy już dość nisko, no teraz tak już nic nie widać, ale już widziałem światła. Widać już Amsterdam. I jesteśmy już w Amsterdamie, wylądowaliśmy. Jesteśmy już przy naszej bramce, teraz czekamy na wyjście. Wychodzimy już z samolotu. Zimno! A ja Mari skarpetki mam. skarpety ma, to trochę cieplej. Ale my w Amsterdamie nie zostajemy długo, tylko na transfer, niespełna 4 godziny. Idziemy teraz gdzieś do Saloniku, tam na transfery. Później będzie lot do Warszawy. Tutaj widać piękne, duże maszyny KLM. Nasz, ten po środku, ten drugi, nie ten pierwszy, ten drugi. Tam jeszcze trzeci jest duży. Marii jeszcze chce wersję papierową karty pokładowej, także drukuje w takiej maszynie. Przeszliśmy odprawę, jakieś tam lekkie problemy były, coś tam trzeba było dopić tylko i jesteśmy już po tej właściwej stronie. Idziemy teraz do Saloniku. Mimo sporej kolejki naprawdę to sprawnie poszło. Obsługa bardzo przyjemna, pan nawet zażartował, bo takie dziecko pościągało te taśmy i mówi tak: chodź dziewczynko do mnie. Sam kiedyś byłem dzieckiem i wiecie, wzięli rodziców i przeszli tam dalej, także fajnie. A mi w końcu się ucho odetkało, jeszcze nie do końca, bo podczas lotu, schodzenia, lewe ucho mi się zatkało. Pierwszy raz, nigdy z lewym uchem, w ogóle z uszami podczas lotu nie miałam problemu, ale pewnie dzisiaj właśnie przez to przeziębienie. Ale już jest lepiej. Mamy jeszcze grubo ponad 3 godziny, więc kierujemy się tutaj na saloniki. Są 2 saloniki, do tego po prawej na pewno możemy iść, a zaraz idę zapytać, czy do tego też będziemy mogli wejść. Pokażę Wam teraz, jak wygląda jedzenie w tym saloniku. Jest omlecik w takiej wersji. Tutaj są pancake'i, to nie dla mnie. No i jakaś sałatka, można sobie skomponować jakiś ogórek, pomidor, jest owocowa sałatka, jest ser, jest szynka i jakby ktoś chciał od rana, to można tak napić się wina. Tutaj coś z twardszych alkoholi i też jeszcze można sobie świeżo nalać piwa. Są jeszcze takie przekąski i jakby ktoś chciał, to jest buła, rogal. Idziemy już pod naszą bramkę z saloniku i w saloniku okazało się, że miałem schowaną taką czarną saszetkę. Ona była zawsze tutaj przypięta w tym plecaku. I nie wiem, jak się to stało, że ona została w samolocie. Buty zostawiłem w innym samolocie, tamtą saszetkę zostawiłem w tym samolocie, także ten wyjazd to same straty. Byłem na Lost and Found, czyli takie miejsce, gdzie oni znajdują te wszystkie rzeczy. No ale mówi, że jeszcze nikt nie przyniósł nic dzisiaj z KLM-a, także mówi, dał mi tam stronę i pisać do nich, jak coś będzie, bo mi czasami to trwa kilka godzin, zanim coś poprzynoszą, więc najlepiej to pisać. A jak znajdą i będzie, no to wtedy wyślą do domu. Kiedy Marcin przyszedł? Wtedy, kiedy bramka
Świeci już się na czerwono, że zamknięte. Jeszcze spora kolejka. Kolejka jeszcze jest, kilkoro ludzi przed nami. No ale ja tu wolę być wcześniej, nie stresować No się, Mari to pobiegła wcześniej. żebyś mógł zdążyć, słuchaj mój drogi. Najgorsze, że lecimy do Polski, a tam temperatura bardzo niska i Będzie dobrze, no. w domu Za swoje są. błędy trzeba płacić. No, ja biorę odpowiedzialność za siebie. Czy mówiłeś, że nie tylko buty zostawiłeś? Tak. Ja nie wiem, Tak, gabcia, no dziś na tej trasie to gabcia. W którym z tych samolotów jest moja torba, którą zostawiłem? Mari już w samolocie, ja na razie jedną nogą. Zimną nogą. Zobaczymy, czy polecisz. Dlaczego nie? Jak za pechem teraz. A, no tak. Nie, no już wykorzystałem na ten rok. Jesteśmy już na pokładzie i pewnie za chwilę będzie start. A teraz lecimy Boeingiem 737 serii 800. Startujemy powoli, będziemy lecieć godzina 35 minut. Wygląda na to, że zaraz dostaniemy jakąś kanapkę i coś A ja do nie picia. wiedziałam, że mamy coś jeszcze w cenie Jest, teraz. sprawdzałem, jest snacks, było napisane. Tak wygląda nasza przekąska, kanapka z jajkiem, woda gazowana i do tego białe wino. Podobno z południowej Afryki te wino. Spróbujemy. Wasze zdrowie. Jest ok. No teraz czas na kanapkę. Z jajkiem lubię kanapki, jeszcze jak jest sporo majonezu, albo przerwę na pół, żeby od razu być w środku. O, ładnie wygląda. Jajko, szczypiorek jakiś, chleb holenderski. Całkiem fajna kanapka z jajkiem. Półtorej godziny i jesteśmy już w Warszawie. Wychodzimy już z samolotu. O, jeszcze kolego, nie wszyscy. Tak, do rękawa. Zima. Ale dobra, jesteśmy już w Warszawie. Dzisiaj mamy taki luksus, że nie musimy sobie załatwiać transportu do domu. Nasi znajomi, którzy z nami też tutaj lecą, mają samochód i mają samochód zostawiony na parkingu, a z parkingu przyjeżdża taki bus, autobus, który zbiera właśnie ludzi z lotniska, wiezie na te parkingi i wtedy można sobie tam odbierać te auta. No i my się właśnie podbiliśmy lekko. Większość z Was wie, że już zapomnieliśmy butów z Manili. 2 stopnie w Warszawce. O, Aj, ja mądrzejsza, bo ja Mari sobie w skarpeteczki skarpetach. założyłam. ale mam nadzieję, że nie zmarznę dzisiaj za mocno. Transport załatwiony, więc postaram się na ciepło dzisiaj. Od lotniska pod sam dom, czyli w sumie od wejścia do wejścia. Jest godzina 12, południe, a tu jakoś spokojnie na tym I lotnisku. ciemno. Nikt nie świeci, żadne Przyzwyczajona do lampy. innego klimatu. Chodź, chodź. No nic, trzeba sobie poradzić w tym mrozie. Dawaj. Kurde, jeszcze na krótki rękaw. Ale się wybrałem do tej Warszawy. Dobra, gdzieś tam jakiś bus stoi. Ale jeszcze w ogóle tamci nie wiedzą, że my jedziemy i nie wiadomo, czy będą miejsca. Mamy nadzieję, że będą, bo my tak na doczepkę dzisiaj. Tak, jesteśmy w samochodzie, więc dobrze jedziemy. Cieplej trochę, będzie w stopy. Jesteśmy już na jakimś warszawskim parkingu, ale jedyne co wiem, że jest teraz zimno, klapeczki, ale to już widzieliście kilka razy, Mari mnie już tam woła, ale patrzcie jak jest zimno, dopiero wyszedłem. Parę widać. Spadam szybko do samochodu, bo już podjechali, żeby nie zmarznąć tutaj za bardzo. Ale niespodzianka jeszcze, zobaczę jak samolot ląduje. Ale to malutki, to nie Dreamliner. To jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie, za to, że byliście w tej serii. Filipiny, Hongkong. Niestety ta choroba mnie rozłożyła pod koniec, ale ile się dało, tyle zrobiliśmy. To już koniec, ale zapraszamy na kolejną serię, na kolejne filmy. Wracamy do Was w następnym odcinku z nowym miejscem. Także zapraszamy, dziękujemy, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Pa!